będą konsekwencje w postaci chorób cywilizacyjnych. Polskie dzieci najszybciej w Europie tyją. To samo poczucie spełnienia możemy mieć siedząc i scrollując sobie. 12-latka czy 12-latki, który tam waży około 130 kg. O, twoje dzieci to mają przerąbane, bo Jak się ruszać, jak dbać o swoje ciało. że dzieci mogą chodzić po drzewach, że mogą robić bazy w krzakach i tak dalej razem z kolegami. Nie potrafi przewrotu w przód zrobić 88% dzieciaków. Nie miałem czasu, że za trudne, po prostu każdy da radę. Wycofano biegi na czas w szkole tylko dlatego, żeby dzieciaki, uwaga, 8-latek, który już będzie drugim Lewandowskim, nadwagę lub otyłość samą, nadciśnienie i ryzyko depresji. prędzej przecież umrzemy z przejedzenia. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Damian Bugański. Pomaga ludziom w walce o lepszą formę fizyczną i dobre samopoczucie. Jest pasjonatem i promotorem wszechstronnej aktywności fizycznej bez skrajności. Uczy, jak być zdrowym, sprawnym, jak dobrze wyglądać i być w życiowej formie przez lata. Edukuje o zdrowiu i sporcie na swoim kanale YouTube oraz innych mediach. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Damian Bugański. Witam serdecznie. Krótka historia na początek, jak się poznaliśmy z Damianem. W zasadzie na żywo się nie poznaliśmy, ale ja ciebie poznałem jako twórcę internetowego, jako youtubera, jako człowieka, który dawał przez lata wiedzę związaną z tym, jak się ruszać, jak dbać o swoje ciało i pamiętam, że przez pewien czas robiłeś takie poranne rozruszniki, chyba tak to się nazywało. Dokładnie tak. Takie krótkie, darmowe filmiki, które pokazywały, jak dobrze wstać, jakie ćwiczenia rano zrobić, żeby po prostu lepiej się ruszać. I myślę, że o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, o tym później wspomnisz, ale na początek, żeby przykuć waszą uwagę, to jest ważne, bo dzisiaj jesteśmy ciągle niecierpliwi, mamy wiele rozpraszaczy i żeby was tutaj skupić, bo ten odcinek będzie bardzo ważny, przygotowałem statystyki związane z aktywnością, sprawnością fizyczną naszych dzieci. Czyli również nas, no bo dziećmi byliśmy wszyscy i tu są takie statystyki, które sprawiają, że nagrywamy ten odcinek, bo się mocno zmartwiliśmy. Damian? Opowiadaj. Ja Stresuj. może kilka takich statystyk. Najpierw jest takie porównanie roku 79 do 2021. No i jest przykład, na przykład zwis na drążku. W 79 24 sekundy dzieci potrafiły zwisać na drążku, a dzisiaj w 2021, no bo to są dane z 3 lat do tyłu, 8 sekund. Na przykład skok w dal z miejsca 129 cm wtedy, a dzisiaj tylko 100 cm, czyli 30% mniej prawie. Nie potrafi przewrotu w przód zrobić 88% dzieciaków według tych statystyk. Wtedy nie było w ogóle informacji, że któreś z dzieci nie potrafiło, czyli wtedy w latach 80. wszystkie najprawdopodobniej potrafiły. Zobaczcie, jakie to są dane. Nie potrafi kozłować piłki koszykowej najprawdopodobniej 74% dzieciaków. No i nie potrafi skakać przez skakankę 50%. I jeszcze wróćmy może do... Ja te dane wam tutaj wyświetlę, żebyście widzieli, jakie to są statystyki. I lata jeszcze 2016 do 2021. Nadwaga lub otyłość. Tu jest 30, 2021 35%. Damian, jakiś komentarz do tego, chociaż taki na początek? Grzegorz, no myślę, że wszyscy jak obserwujemy to, jak się rozwija obecnie społeczeństwo i dorośli, i dzieciaki, no widzimy, że idziemy w tą stronę, żeby było więcej otyłości, więcej nadwagi, czyli nasze ciała mają już nie tak dobrą kompozycję, jak powinno być albo jak było kiedyś. Sprawność też spada dość gwałtownie. Tylko tak, no możemy tutaj biadolić i zastanawiać się, jak to kiedyś było wspaniale, jak to my biegaliśmy po drzewach i po trzepakach, a jak to dzisiejsze dzieci nie ogarniają. Albo możemy się zastanowić, co zrobić, żeby jako dorośli wyposażyć dzieci w pewne narzędzia, nawyki, przyzwyczajenia, sposób na spędzanie czasu, żeby im było łatwiej. Nie ma co ukrywać, że my, gdy byliśmy dziećmi, mieliśmy dużo łatwiej, żeby prowadzić aktywny styl życia, bo nie było tak wielu ciekawych rzeczy, które by nas przykuły w domu. No, wielu moich kolegów, w tym ja, nieszczególnie byłem miłośnikiem książek, jak byłem dzieciakiem, więc piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ping-pong, cokolwiek, byle na zewnątrz, byle w ruchu, było najlepszą alternatywą. To było po prostu świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Dzisiaj mamy inne czasy, dzieci mają mnóstwo alternatyw, mogą robić przeróżne rzeczy i jesteśmy tak skonstruowani, że jeśli nie musimy wydawać niepotrzebnie energii, jeśli coś nam nie sprawia radości, no bo biegaliśmy za piłką dla radochy,
A teraz tą samą radość, tą samą dopaminę, to samo poczucie spełnienia możemy mieć siedząc i scrollując sobie, nie wiem, media społecznościowe albo oglądając jakieś materiały w internecie czy grając w gry. I teraz dziecku prawdopodobnie ciężko jest konkurować, albo inaczej, tej aktywności fizycznej ciężko jest konkurować z tymi wszystkimi statycznymi aktywnościami. I teraz w sumie to my jako dorośli musimy coś zrobić, musimy poprzez przykład własny pokazać dzieciakom, że jest ta druga strona, no bo wiadomo, będą konsekwencje. Nie ma co ukrywać, będą konsekwencje w postaci chorób cywilizacyjnych, w postaci problemów z układem ruchu. Tak naprawdę te problemy już są widoczne, a raczej lepiej nie będzie, jeśli czegoś nie zrobimy. Dzisiaj ten odcinek, jak widzicie, jest o zdrowiu dzieciaków, czyli o przyszłości naszego kraju, naszego narodu, nas wszystkich, no bo przecież to dzieci będą pracowały na PKB, na nasze emerytury, przynajmniej tak to jest skonstruowane, no i będą nam pomagały w przyszłości. Chcielibyśmy tak, żeby było, bo często tak jest przecież, że to dzieciaki, czyli nasze dzieci pomagają później nam w starości, ale jeśli one będą same potrzebowały pomocy, no bo już dzisiaj widzimy, że polskie dzieci, przynajmniej takie są statystyki, być może straszą trochę, ale lepiej reagować wcześniej niż to zbagatelizować, że to właśnie polskie dzieci najszybciej w Europie tyją. Tak. Ja będąc na basenie, będąc na jakiejś plaży, czasami aż odwracam głowę, bo nie wiem, brzydko to zabrzmi, ale nie mogę patrzeć na te dzieciaki, które mają 8 lat i ginekomastia to jest inny jeszcze dodatkowy... To już problemy hormonalne, tak, zaburzenia. To jest inny problem, który też widzę i którego nie było. Ja nie widziałem, jak ja miałem tyle lat, że my biegaliśmy po plaży, to te dzieci wręcz były wychudzone. To był może jeszcze trochę inny problem niedożywienia, ale dzisiaj to jest problem nadwagi. Te dzieci nie są umięśnione, tylko one są po prostu nadwagę widać gołym okiem, one są po prostu grube. Tak. To wtedy mówimy o powiedzieć. lipomastii, bo w zasadzie ginekomastia u chłopców między 11 a 15 rokiem życia może występować w związku z przemianami w ciele, jakie zachodzą w procesie dojrzewania i to wtedy jest fizjologiczne, ale u takich młodszych dzieci, powiedzmy przed 10 rokiem życia lub przed tym skokiem pokwitaniowym, jeśli występuje zmieniony wygląd klatki piersiowej, to zazwyczaj lipomastia, czyli właśnie gromadzenie się tkanki tłuszczowej, ale no tak, wygląda podobnie. To ciekawe jest w ogóle to, o czym my mówimy. Z jednej strony jako dorośli, no bo dzisiaj mamy dzieci, oboje ty jesteś ojcem trójeczki dzieci wspaniałych. Ja dopiero zaczynam tę przygodę, mój syn ma 8 miesięcy, ale już widzę zachowania takie, że telewizor go interesuje, że komórki go interesują, on jeszcze nie chodzi, on jeszcze nie mówi, ale już bardzo szybko to łapie, więc te dzieciaki nas obserwują. No i te czasy, które były za naszej młodości, tak jak mówisz, my nie mieliśmy tyle rozpraszaczy, czyli w domu często nie było telewizji, nie było tyle kanałów. Internet był albo go nie było, albo był bardzo słaby. Nie było tych wszystkich gier telewizyjnych, tak jak dzisiaj możesz grać na wszystkim na telefonie, możesz po prostu grać we wszystkie gry świata. Nie było komórek wtedy w latach 80. czy w 90. albo takich telefonów, które dają takie możliwości, a te dzieci dzisiaj, tak jak mówisz, przeżywają tą radość siedząc w domu. One nie potrzebują te wszystkie emocje, które one miały, które my mieliśmy na trzepaku, na drzewie, czy gdzieś na jakimś przedszkolu, na jakimś boisku dzikim, nawet przy szkole, gdzie chodziliśmy na huby, no tak się to mówiło na Śląsku, chodziliśmy kraść jakieś to w Małopolsce były siabry. Na siabry. Więc dzisiaj na pewno jest jakaś część dzieciaków, które dalej to robią, ale to jest mniejszość. Ja przyjeżdżając do mamy, do mieszkania, tam gdzie się wychowałem, no zawsze tam trawa, jak my graliśmy, po prostu była zrównana z ziemią. Tam był step, nie było tej trawy, myśmy to wszystko wybiegali, a dzisiaj trawa wygląda jak trawa do golfa. Tych dzieciaków tam po prostu nie ma. I to jest taki smutny obrazek, bo te dzieci gdzieś są. Demografia oczywiście spada, no ale dzieci się rodzą, one gdzieś są. Wiemy, że siedzą w domach, siedzą w mieszkaniach i mniejszość jest na zewnątrz. I nie chciałbym, żeby ten odcinek szedł w tym kierunku, że my mówimy jak jest, tak jak to w wiadomościach. Jest źle, kropka i następne wiadomości znowu jest źle. Tylko co powinniśmy z tym zrobić, albo jak reagować, żeby te dzieciaki próbowały trochę, no bo nie możemy, wyrzucić telewizora i wyrzucić telefonów. Możemy, ale jakby to i tak będzie trochę tak, jakbyśmy zabraniali dziecku, jakby tak, dziecko i tak się z tym zetknie. Miałem na myśli to, że z całego świata nie wyrzucimy, bo ono wyjdzie z domu, pójdzie do babci, pójdzie do kolegi i tam zobaczy. Zakazany owoc zawsze będzie smakował najbardziej, więc w zasadzie musimy robić inne rzeczy, czyli w zasadzie dostosowywać całe środowisko wokół siebie do tego, żeby nam sprzyjało do
zdrowego odżywiania do aktywności fizycznej i tak dalej. Bo póki to będzie wszystko takie bardzo naciągane, że będziemy musieli walczyć każdego dnia, no to nigdy się to nie wydarzy tak, jakbyśmy chcieli. Bo musimy pamiętać, że my wszyscy jakby ewoluowaliśmy w zupełnie innych czasach. My jeszcze w sumie mamy prehistoryczne ciała sprzed 200 000 lat, więc w zasadzie w naszym DNA jest zapisane to, żeby codziennie bardzo dużo chodzić, żeby być w przyrodzie, żeby obserwować to, co się dzieje blisko, daleko, żeby budować relacje międzyludzkie. Jesteśmy zaprojektowani do zupełnie innych czasów, w jakich aktualnie żyjemy. I teraz, jeśli my nie spróbujemy złapać jakieś namiastki tego, do czego jesteśmy przeznaczeni, to po pierwsze nigdy nie będziemy w dobrej formie, nigdy nie będziemy szczęśliwi i też pewnie nie będziemy zdrowi. Tutaj moglibyśmy to wielowątkowo rozpatrywać i przez relacje, i przez przebywanie w środowisku i tak dalej. Ale co mam na myśli, mówiąc o tym, żeby stworzyć sobie odpowiednie warunki? Każdy ma inną sytuację i inne rzeczy będą mu pasowały do tego, żeby móc tej aktywności fizycznej trochę zagarnąć. Przykładowo, mój najmłodszy syn przedszkole ma 1 kilometr od domu, więc opcja, żeby tam iść na nogach jest jak najbardziej okej. Żeby jechać tam rowerem jest jak najbardziej okej, więc już mamy w jedną, w drugą stronę można przejść na nogach i już mamy jakiś ruch, który nie jest sportem, który nie jest piłką nożną, płatną po przedszkolu, tylko jest jakimś ruchem dodatkowym. Jeśli mamy opcję na to, żeby w domu stworzyć jakąś przestrzeń do tego, żeby dzieci swobodnie się bawiły, żeby to nie była zorganizowane zajęcia gimnastyki, tylko na przykład jakby zdradzę mój patent, który ja zastosowałem i widzę, że to działa świetnie. Ja jestem fanem kół gimnastycznych, to jest w ogóle długa historia, ale koła gimnastyczne, które kojarzymy z gimnastyki, z tych trudnych ewolucji, później trochę się tak bardziej w tym mainstreamie pojawiły, jak wszedł crossfit, dużo ludzi zaczęło na tych kołach ćwiczyć, a ja odkryłem, że po pierwsze jest to sprzęt bardzo prosty, który kupuje się raz, ma się bardzo długo i można na nim trenować w domu, na trzepaku, na wakacjach, na gałęzi, wszędzie. Po prostu jak się te koła ma i podstawy się zna, to można robić genialne treningi. Ale okazuje się, że jeśli takie koła gimnastyczne zawiesi się w domu, akurat ja mam zawieszone pod sufitem w salonie, na środku salonu, wystarczy je zostawić i dzieciaki same zaczną na tym latać jak Tarzan. Będą najpierw tylko na rękach sobie wisieć, później jak zobaczą, że już na dłoniach potrafią, to będą próbować się huśtać, później będą skakać z mebli i jak Tarzan przez cały dom latać. Wiem, bo robiły tak wszystkie moje dzieci, w tym moja najmłodsza córcia, która jeszcze nie miała 2 lat, to nagrywałem czasem filmiki i pokazywałem, znaczy jak do internetu takich rzeczy nie wrzucam, ale gdzieś między znajomymi, jak ona właśnie z krzesła czy z stołu na tych kołach gimnastycznych. I teraz tak, jeśli mamy coś w domu, mamy jakiś materac, po którym się można potarzać, można zrobić z krzeseł jakieś tory przeszkód, no dzieci pójdą za tym. One naprawdę mają ogromną chęć do tego, żeby się ruszać, tylko muszą mieć taką możliwość. Druga sprawa jest taka, że my też musimy tym dzieciom pokazywać, że to coś jest fajne, że ta aktywność fizyczna jest czymś, co nam sprawia przyjemność i z czego realnie korzystamy do tego, żeby sobie poprawiać nastrój, żeby utrzymywać dobrą formę fizyczną. Mam takie spostrzeżenia, że często jest tak, że dorośli albo nie robią nic, a jak robią, to często robią tak, że dzieci nie widzą. I tutaj mam na myśli aktywność fizyczną, to znaczy tata, mama kończą pracę o godzinie 16, 17 i później idą do klubu fitness, gdzie spędzają 1,5 godziny, wracają do domu, tam wiadomo zakupy, coś, już jest wieczór i rodzic zrobił trening, jest aktywny, dba o siebie, ale dziecko tego nie widzi, bo ten trening jest gdzieś w klubie fitness. Rzadziej się zdarza, żeby ktoś trenował w domu, rzadziej się zdarza, żeby działo się tak, żeby dziecko to widziało. I to jakby też anegdota, którą mówiłem przed chwilą, ale ja bardzo wywodzę się z takich sportów, powiedzmy, gimnastycznych, akrobatycznych i takie rzeczy jak stanie na rękach, salta, to są... Długo to był dla mnie chleb powszedni. I często się tak zdarzało, że to, że ja stałem w salonie na rękach, dla moich dzieci było czymś zupełnie normalnym. One przechodziły obok mnie, jakby po prostu, jakbym pił kawę. Tylko że nie chciałbym teraz wyjść na takiego, co mówisz, że nie, no jak ojciec nie stoi w salonie na rękach, to w ogóle dzieci nie będą ćwiczyć. Co to za ojciec? Absolutnie nie. Ale jeśli tata się będzie bawił z dzieckiem, weźmie je na barana, porobi z nim jakieś przysiady, wykroki i tak dalej, będzie ćwiczył w domu cokolwiek, podstawowe rzeczy, jakąś gimnastykę poranną, to już dzieci będą chłonąć. Właśnie
powiedziałeś na początku odnośnie tej serii rozrusznik poranny. No to rozrusznik poranny to był taki pomysł, żeby zrobić poranną gimnastykę, która będzie wrzucana na kanał codziennie o 6 rano. Będzie to trwało 5 minut, będzie prowadzone entuzjastycznie, będzie tak proste, żeby każdy zrobił, żeby nie było żadnej opcji wymówki, że nie miałem czasu, że za trudne. Po prostu każdy da radę. I ludzie bardzo często oznaczali mnie gdzieś na Instagramie, że ćwiczą razem z dziećmi. I te dzieci robią i tak dalej. O, pan Damian tam z komputera. I to jest super, bo wtedy rodzic wspólnie z dzieckiem i jakby, no czym skorupka za młodu nasiąknie, no tym na starość trąci. Tak chyba to leciało. Tak. Więc wydaje mi się, że tak, przez pryzmat własny to jest, przez przykład własny to jest chyba najistotniejsze. Fajne przykłady podałeś, panie Damianie z komputera. Więc panie Damianie z komputera, kolejne pytanie związane z tym, no że właśnie, jeśli my zadbamy o to swoje środowisko w domu i zrozumiemy, że trening zrobiony, ale zrobiony na siłowni, którego dzieciaki nie widzą, no to jednak to jest brak przykładu, no bo te dzieci tego nie wiedzą, my możemy nawet o tym powiedzieć. Mama była, tata był na basenie, na siłowni, okej. No ale dzieci tego nie widzą, a tak jak mówisz i wszyscy już wiemy, że dzieciaki uczą się najłatwiej przez obserwowanie, przez naśladowanie, przez przykład. Jeśli tego przykładu nie ma, a tylko jest powiedziane, najprawdopodobniej to nie zadziała. Więc te przykłady, choćby tego rozrusznika porannego, na który zapraszamy, bo to dalej chyba jest na YouTubie? Tak. Wystarczy rozrusznik poranny wpisać, 140 parę odcinków, a w wakacje dojdzie kolejne 40, bo też będzie publikowane codziennie o 6 rano. Dajcie znać, jakie macie wymówki, żeby tego nie robić. Jestem ciekawy. 5 minut. 5 minut każdy znajdzie. To myślę, że ja jestem ciekawy, jakie będą wymówki, żeby tego nie robić. Więc tu jest Jak ktoś nie ma kręgosłupa, w ogóle to jest wymówka. Jedna wymówka. Jak nie macie kręgosłupa, bo tam dużo robimy tej mobilności kręgosłupa. Trzeba mieć kręgosłup, tak, że to jest trudne. Tak. Oczywiście. Dobra, to ja zapytam, co w sytuacji, kiedy te dzieciaki wychodzą z domu i idą właśnie do szkoły, bo wspominałeś, zanim dzisiaj rozpoczęliśmy, że często one idąc do szkoły, już do tej szkoły, trudnej szkoły, gdzie są zajęcia, gdzie jest nudno, gdzie one siedzą przez 6, 7 i więcej godzin w ławce, to też jest niezdrowe przecież przez tyle godzin siedzieć i one później już nie mają energii. Był taki mem kiedyś, gdzie te dzieciaki, które coś chcą więcej, sportowo, zawodowo, mentalnie, coś czytają, no to w szkole często jest tak, nie mówię, że zawsze, że ta kosiarka jedzie systemowa i po prostu przycina tych, którzy się za bardzo wychylają. Ja też takim byłem, gdzie mnie przycinano, próbowano mnie przyciąć, jak widać się nie udało na szczęście, bo mogłem robić to, co chciano. I chciałem zapytać właśnie, jak sobie z tym poradzić, bo tutaj mam przykład z Niemiec, gdzie znalazłem taki artykuł i tylko wrzucę taką zajawkę i w tym artykule była informacja, że nakazano brak ruchu i wycofano biegi na czas w szkole tylko dlatego, żeby dzieciaki, uwaga, źle się nie poczuły. Tak. Czyli rozumiem to tak, żeby dzieciaki nie poczuły smaku porażki. Czyli żeby ktoś nie był lepszy, bo na 60 metrów, jak ja pamiętam, biegaliśmy i ktoś tam miał, nie pamiętam tych czasów, ale gdzieś to było 8 sekund, chyba takie mniej więcej były czasy, no to ktoś był lepszy, ktoś był gorszy i tyle. I była motywacja. Ja pamiętam, że byłem tam w czołówce w szkole, ale nie byłem najlepszy. To chciałem być lepszy od tego, który jest przede mną, przed tymi, którzy byli przede mną. To mnie to motywowało. A dzisiaj, sprawiając, że te dzieciaki mają nie znać smaku porażki, do czego to doprowadzi? Tak, znaczy ja doczytałem później więcej odnośnie tego, bo też najpierw trafiłem na ten artykuł, później zacząłem czytać głębiej, szukać więcej i okazuje się, że to dotyczy nie każdej lekcji w szkołach w Niemczech, tylko to jakichś konkretnych igrzysk młodzieżowych, w których były różne konkurencje lekkoatletyczne. I tam akurat bieg został, że bieg dalej jest na czas i dalej są miejsca, ale zmieniono rzut piłką i tylko na tej zasadzie, że nie, że kto jest najlepszy, tylko były jakby 3 takie obszary, że można było być albo w tym obszarze, że rzucisz do tego ostatniego koła, które ci daje, że jesteś w elicie, albo tam średnio, albo tam przeciętnie. Ale mi się wydaje, że to jest takie przesuwanie, znowu gotowanie żaby, że zobacz, to co dzieje się aktualnie już od paru lat i dzisiaj też w szkołach w polskiej edukacji, że kiedyś nie było ocen opisowe, teraz nie ma zadań domowych, jakieś tam pomysły przypchają, więc czy to nie idzie w tym kierunku, żeby dzieci nie miały jakiegoś stresu w ogóle związanego, nie mówię o stresie takim, że one się boją pójść do szkoły, tylko takim, żeby one miały taki high life. Nie wiem, gdzie jest, czy da się to wyważyć, ale rzucam na razie ten pomysł związany ze sportem. Zastanawiałem się nad tym, bo tak, z jednej strony brzmi to totalnie absurdalnie, no bo tak, jak to? Przecież współzawodnictwo w sporcie jest czymś nieodzownym. To musi być, żeby ktoś wygrał, ktoś musi przegrać. Ta porażka też nas czegoś uczy, często uczy nas więcej niż samo zwycięstwo, bo ciągle wygrywać to w zasadzie myślę, że dla nikogo nie byłoby dobrze. Przy czym tam była walka o to samopoczucie i chyba wydaje mi się, że tam był przynajmniej taki pomysł na to, żeby więcej osób w ogóle się nie odwracało od jakiejkolwiek aktywności, od sportu. Jaki im to da efekt? Nie mam pojęcia.
ciężko mi to stwierdzić. Jak obserwuję moje dzieciaki, to widzę, że na przykład w ogóle i u nich, i u ich kolegów jest coś takiego, że one boją się współzawodniczyć, czyli jak coś jest na czas albo na wynik, to nie, ja dziękuję. I nie wiem, dlaczego tak jest, no bo w zasadzie powinniśmy się z pewnymi rzeczami zmierzyć i czasem przytrawić jakąś porażkę, ale widzę, że jest taki trend uciekania od tej rywalizacji. Nie mam pojęcia, do czego nas to doprowadzi, ale no tak, jest takie zjawisko. Ja was w ogóle zapraszam do dyskusji, komentarze są dla was, na pewno wielu rodziców nas ogląda, więc dajcie znać, bo myślę, że wielu z nas ma dużo większe doświadczenie niż my, chociaż Damian ma 3 dzieci, zaraz właśnie będzie pytanie o dzieci i teraz mi się to pytanie urodziło w głowie, no bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, że podajemy te statystyki, które były w latach 80., 90. i 2021 mamy te najświeższe dane, no i chodząc po polskich ulicach też to widzimy, że babcia zaprasza tego swojego wnuka do McDonalda, widziałem to wielokrotnie, a ten wnuk już widać po prostu, że on już nie powinien mieć tam bana, mówiąc kolokwialnie, na tego McDonalda, a ona go zaprasza i pyta się, którą kanapkę mu kupić, więc można powiedzieć, że sami sobie to robimy. Ale chciałem zapytać dalej o ten sport, czyli skrajność, o której mówimy tutaj. Dzieciaki, które już naprawdę potrzebują pomocy i to bardzo pomocy. Ostatnio dostałem taką... Kojarzycie coś takiego jak Tanita, ty na pewno. Tak, no oczywiście. Waga, która mierzy na zasadzie prądu zmiennego wszystkie tam parametry w ciele. Dostałem taki bilecik, który się tam drukuje, taka karteczka. I wiek, powiesz. Wiek metaboliczny. Tak, to nie mówię o moim, bo wiadomo, tutaj nie mówimy o mnie, tylko mówimy o tych dzieciakach. Dostałem taką karteczkę od 12-latka czy 12-latki, który tam ważył około 130 kilo. I takie przykłady to było od osób, które właśnie na siłowni są trenerami personalnymi, gdzieś tam też przyjmują później w swoich gabinetach i przyszła cała rodzina podobno taka, czyli rodzice, dziecko. Więc tu jest ta skrajność, chciałem zapytać o to, no bo my próbujemy tym odcinkiem zainspirować tych, żeby się obudzili, otrząsnęli, jeśli są w drodze do tej sytuacji, a z drugiej strony znowu są rodziny, które wysyłają te dzieciaki na lodowisko. Po lodowisku jest piłka nożna, jutro jest basen. Te dzieci już po prostu nie mają siły, bo mają 4 sporty w ciągu tygodnia. Chciałem zapytać, czy jest gdzieś balans, jak ty na przykład ze swoimi dzieciakami, czy one są zapisane do różnych kołek sportowych, no właśnie, jeżdżą, czy wystarczy na przykład sport w domu? To jest takie hasło, które ja bardzo często słyszę, że twoje dzieci to mają przerąbane, bo pewnie mają to. No to jest tak. Pewne rzeczy, które ja stwierdziłem, że zastosuję u siebie, nie mam pojęcia, jak zaowocują w przyszłości. To jest jakaś moja intuicja. Ja wyszedłem z założenia, że ja nie będę dzieci na siłę zapisywał na żadne sekcje, na żadne zajęcia zorganizowane na zasadzie, że tu zapiszę cię na piłkę, zapiszę cię jeszcze na pływanie, zapiszę cię jeszcze na to i ty sobie wybierz. Mam taką zasadę, że staram się, żeby dzieci jak najwięcej były aktywne po prostu w formie zabawy, bo ja mam jeszcze małe dzieci, 3 lata, 6 lat i 8 lat. Niech się jak najwięcej bawią, jak najwięcej czasu spędzają na zewnątrz. Akurat mam ten plus, mimo że mieszkamy w mieście, że dzieci mogą chodzić po drzewach, że mogą robić bazy w krzakach i tak dalej razem z kolegami. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny element, takie właśnie funkcjonowanie. A jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, to robię tak. Zapisuję, teraz przykład z gimnastyką. Zapisałem dzieci na gimnastykę, no ale dzieci mają często coś takiego, że przyjdą raz i na przykład, jednak mi się nie podobało, to wypisz mnie stamtąd, nie będę chodził. I ja robię tak, jadę z dziećmi na zajęcia pierwsze, mówię, zobacz sobie jak będzie, jak stwierdzisz, że cię zapisuję, to cię zapiszę, ale chodzisz 1 semestr minimum, czyli pół roku musisz przechodzić. Nie rezygnujemy w trakcie, chyba że zdarzy się tak, że po zajęciach, już bezpośrednio po zajęciach powiesz, że nie chcesz i zrobisz to 3 razy, okej, to znaczy, że może nie dla ciebie, ale to, że tobie się nie chce iść na te zajęcia, że marudzisz, że nie chce mi się, bo ja wolę zostać w domu, nie, to musimy ominąć, trzeba iść, zrobić te zajęcia, jak 3 razy powiesz po zajęciach, czyli po tych wszystkich pozytywnych, no bo gdy doświadczymy ruchu, to te wszystkie pozytywne hormony się wydzielają, mamy lepsze samopoczucie. Jeśli się okaże, że ty nie masz tego lepszego samopoczucia, być może nie jest dla ciebie. Ale co się okazało, zawsze po zajęciach było świetnie, tato, wspaniale, najlepiej ja będę chodził. Następna gimnastyka, nie idziemy, co ty, tata. No ale idziemy i później znowu jest wspaniale. Zrezygnować można po pół roku. No i wtedy jest okazja sprawdzić, czy ten sport jest faktycznie fajny, czy dzieci korzystają na tym i tak dalej. Ja uważam, że gdzieś ten złoty środek polega na tym, żeby właśnie stworzyć dookoła codzienności
wokół naszej codzienności. Możliwość na jak największą ilość ruchu, aktywności fizycznej, często tej spontanicznej, związanej z zabawą, a ten sport, a co gorsza taka specjalizacja w tym sporcie, jak na przykład 8-latek, który już będzie drugim Lewandowskim, im później, tym lepiej. Tam trzeba mądrych trenerów, mądrego prowadzenia i żebyśmy my jako rodzice nie przekładali swoich ambicji na dzieci. Bo tata nie był piłkarzem, a chciał, to żeby teraz syn nie musiał być tym piłkarzem. Tak myślę. To jest moje podejście. Nie wiem, jak widzowie, czy się z tym zgodzą, czy mają inne spostrzeżenia. Zobaczymy. Czas oceni, kto miał rację. Damian, myślę, że kolejne pytanie powinno pójść jeszcze raz w kierunku tych statystyk, które przygotowaliśmy. 2016 porównywany z 2021. No i mamy nadwagę lub otyłość samą, nadciśnienie i ryzyko depresji. W ogóle choroby, o których kiedyś nie myślano, że będą dotyczyć dzieciaków. A dzisiaj sprawdźmy. 2016 30%, 21 35%, otyłość 12 w 16, 16, prawie 17 w 21. Nadciśnienie nie występowało, nie było w statystykach może badane w 16, a dzisiaj nadciśnienie prawie 20%. Ryzyko depresji w rocznikach 13, 14, 16, 17, no to liczby od 34 aż do 50%. Czy tylko brak ruchu jest spowodowany tym, że takie problemy pojawiają się u tak młodych ludzi? To znaczy nadwaga i otyłość zawsze będzie połączeniem braku ruchu z nadwyżką kaloryczną. Tutaj jakkolwiek byśmy szukali jakiegoś innego usprawiedliwienia, to jeśli jemy za dużo i ruszamy się za mało, zazwyczaj to idzie w pakiecie, to nasze ciało będzie dążyć do tego, żeby magazynować tkankę tłuszczową i tak działa biologia, tego nie zmienimy. Więc oczywiście z jednej strony powinniśmy się więcej ruszać, przy czym my tutaj dużo mówiliśmy do tej pory o ogólnej sprawności, o tym jaka jest siła mięśni, jaka jest kondycja, jaka jest taka sprawność właśnie w tych ćwiczeniach gimnastycznych, przewroty i tak dalej. Samym żywieniem takich rzeczy nie załatwimy. Ruch musi być, aktywność fizyczna musi być, ale jeśli do tego dołożymy cegiełkę w postaci właściwego odżywiania, i teraz pod słowem właściwe może się kryć wiele pojęć i wiele szkół, to wtedy mamy tą drugą dźwignię, która pozwoli nam utrzymywać ciało w prawidłowej masie ciała i też składzie, bo też nie chodzi o to, żeby ważyć jakby tyle, ile BMI nakazuje, ale żeby też proporcja między tkanką mięśniową a tkanką tłuszczową była odpowiednia. I teraz ja zwracam uwagę na to, że często my dorośli mamy bardzo złe nawyki żywieniowe, które dość łatwo przekazujemy swoim dzieciom, bo znowu poprzez przykład i tak dalej. Druga sprawa jest taka, że dobrobyt w Polsce mamy od 30 lat, od 34 lat w tym momencie, tak powiedzmy, że wszystko jest dostępne w sklepach i tak dalej, czyli moja mama mówi, że choćby chciała, to moim starszym siostrom nie była w stanie dawać czekolady co chwilę, cukierków, bo tego po prostu nie było, więc nie było, były alternatywy, były owoce, jakieś własne jogurty, własne przetwory i no wtedy ta żywność po prostu była inna. Teraz dostępność jedzenia przetworzonego, smakowitego jest ogromna, a nasz mózg prehistoryczny znowu działa w ten sposób, że jeśli jest połączenie słonego, tłustego i słodkiego, to po prostu omija wszelkie zabezpieczenia w naszym mózgu i jesteśmy w stanie tego jeść dużo. Kiedyś, gdy człowiek natrafił na jakieś pyszne owoce, to jadł ich tak dużo, aż się najadł, bo przecież zaraz ich nie znajdzie. Teraz dostępność żywienia mamy prędzej przecież umrzemy z przejedzenia lub z choroby, która będzie spowodowana nadmiarem jedzenia niż z niedożywienia. Dlatego musimy wiedzieć, jak te dzieci odżywiać, musimy ich wyposażyć w odpowiednie narzędzia, też w odpowiednią wiedzę, jak to robić. I to jest bardzo, bardzo trudne wyzwanie, tym bardziej, że w tym świecie dietetycznym jest ogrom tutaj różnych nurtów. Jedni mówią tylko keto jest najlepsze. Ktoś powie, że wege, bo to jest po prostu odpowiedź i na klimat, i na jakieś nasze potrzeby. Ktoś powie absolutnie nie, mięso i to w dużych ilościach, jajka i tak dalej. Więc musimy znaleźć tutaj jakiś złoty środek. Powinniśmy my jako dorośli się doedukować, pewne rzeczy sprawdzić i później wdrażać po prostu w swoich rodzinach, żeby naszym dzieciom pomóc. Plus przy okazji, poza tym, że powinniśmy tym dzieciom dostarczać dobre pożywienie, to powinniśmy ich też nauczyć, czym są węglowodany, czym jest białko, czym jest błonnik. Można to teraz, taki przykład, ja to teraz z moim najstarszym synem robiłem, byliśmy akurat na majówce i tam było tak, że można było rano zejść do hotelu i można było sobie wybrać swoje śniadanie. No to jak on wjeżdża, już rano wjeżdża gofry, dżem, coś tam, tutaj jakieś naleśniki, jakby nic nie mówię, okej. I później
drugiego dnia stwierdziłem, że to spróbujmy zrobić tak, że mu powiem, jak taki posiłek powinniśmy skomponować. No i tam przyniosłem kilka produktów i mówię, słuchaj, to są węglowodany i teraz te węglowodany, co to będzie? To będzie energia. Ta energia będzie przydatna wtedy, gdy mam sport, gdy mam aktywny dzień. Wtedy te węglowodany są ok. Nie ma się ich co bać, tylko jeśli cały dzień bym leżał w łóżku, no to z tym nie przesadzam. To jest białko, to jest budulec, to jest bardzo ważne, potrzebne dla mięśni, dla stawów, dla mózgu, dla wszystkiego. Białko musi być. Tłuszcze pełnią taką funkcję. Tu się rozpuszczają witaminy. To też jest bardzo ważne, to też jest energia. I teraz, a to błonnik. No jak sobie tak to przerobiliśmy, omówiliśmy sobie, jak ten posiłek można komponować, to co się okazało? Ja się bałem, że kurde, truję mu po prostu na majówce, a tu następnego dnia on przychodzi i mówi, patrz tata, tak sobie skomponowałem, to jest to, co myślisz? Synek, super, ekstra. A on mówi, a co z tymi goframi? Ja mówię, no to słuchaj, no później będziemy na koniach, będziemy na placach zabaw, później sobie zjesz jako taki dodatek. Będzie okej? No będzie okej. No i wydaje mi się, że nawet nie przypuszczałem, że takie trucie ojcowskie, ale w formie podane, w formie ciekawostki, akurat wtedy siadło. Bo wiele razy było tak, że o czymś mu tam mówiłem i nie siadało. A teraz wydaje mi się, że złapał. No i to takie drobne elementy. No od razu całego świata nie zmienimy, przecież nie wyrzucimy tej przetworzonej żywności. No przecież te dzieci też jakby wszędzie to jest, więc będą miały do tego jakiś dostęp, tylko muszą się nauczyć z tego mądrze korzystać, a w razie czego można użyć dźwigni aktywności fizycznej, czyli przyjąć założenie, że jeśli aktywności fizycznej będzie bardzo dużo, to te nadwyżki kaloryczne również będą spalane. No bo przecież u nas też tak pewnie było, że jadło się wszystko, ale ruchu było tyle, więc się nikt tam nie przejmował, nie? Dokładnie tak. Czekoladę, chipsy, Coca-Colę, obojętnie jaką, ale jakąś tam tak, piliśmy. Oczywiście nie namawiam do tego absolutnie, bo jakość pożywienia ma ogromne znaczenie, ale jakby no ten ruch można go zawsze użyć w takich skrajnych przypadkach. Tak, ten suwak związany z ilością jedzenia albo z ilością aktywności, tak. spalaniem kalorii, z tym deficytem lub nadwyżką kaloryczną. No u nas był zdecydowanie tak, że mieliśmy za mało i ciągle byliśmy głodni. Mama zrzucała z okna najczęściej jakąś bułę, jeszcze białą, ale byliśmy tak zajęci tym sportem, że spalaliśmy to w ciągu pewnie następnej godziny. Myślę, że tematu nie wyczerpiemy. Dzisiaj postawimy tutaj przecinek i oddamy głos wam. Ja jestem sam ciekawy w komentarzach, co się pojawi, jakie wasze doświadczenia, jakie wasze próby uczenia, edukacji swoich dzieciaków przez właśnie zabawę. Świetny przykład z tą restauracją w hotelu. Myślę, że wiele macie innych podobnych. Podzielcie się w komentarzach, bo wielu z was czyta te komentarze i mogą sami do siebie w swoich domach wprowadzić. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, zapraszamy do Damiana na kanał na YouTubie, gdzie mnóstwo darmowej wiedzy, filmików i wszystkich rzeczy. Kanał nazywa się Człowieku Rusz się. Jest jeszcze kanał drugi, Rób Ruch, który jest poświęcony stricte takim treningom, które można włączyć i zrobić razem ze mną z komentarzem. Dokładnie, to jest to. I jeszcze pod spodem damy taki raport, bo dzisiaj nie było czasu, żeby go omówić, on jest bardzo szeroki. Raport damy w opisie, można sobie po prostu zobaczyć, pobrać, przeczytać. Tam jest mnóstwo wiedzy odnośnie sprawności naszych dzieciaków, od tego, jak to badano, gdzie jesteśmy, no i gdzie możemy być, albo jak te dzieciaki kiedyś wyglądały, no i nad czym trzeba pracować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, Damian. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia dla was i dla waszych dzieciaków. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!